Partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Monini z Umbrii. Firma zajmująca się produkcją oraz selekcją uznanych w świecie oliw. Zatem zobaczycie nie tylko kawałek tego wspaniałego fragmentu Włoch, ale również dowiecie się, na czym polega istota dobrej oliwy. Przed nami Umbria, moi drodzy, jeden z najmniej turystycznie spenetrowanych regionów Włoch, no bo nie ma dostępu do morza, a ludzie lubią zwiedzać pod warunkiem, że tego samego dnia znajdą się na plaży. Najczęściej tak lubią, ale mimo tego braku marketingu turystycznego, według wielu jest to po prostu pocztówka, kondensat piękna Półwyspu Apenińskiego. Mamy góry porośnięte mieszanym, bardzo często liściastym lasem, pełne dębów. Mamy wczesnośredniowieczne perełki, mamy cudowne doliny, mamy mnóstwo upraw, mamy niespieszne rolnicze życie o tradycjach sięgających setki lat w tył. Mamy skarby. O jednym z nich dzisiaj będzie mowa. Gaje oliwne, tak samo ważny dla umbryjskiego pejzażu element jak stare, obronne miasta na wzgórzach, czy też strzelające ku niebu cyprysy. Oliwki uprawia się tutaj od czasów rzymskich i trudno w to uwierzyć, ale jeszcze do lat 20. XX wieku dominowała we Włoszech i w Umbrii oliwa rafinowana i najczęściej nie sprzedawano jej w butelkach, a po prostu przynoszono na targi w baniakach. Ale w roku 1920 syn tej ziemi, pan Ceferino Monini, wpadł na genialny pomysł. Mianowicie zaczął na większą skalę oferować oliwę z pierwszego tłoczenia, oliwę dziewiczą, czyli olio extravergine di oliva, i zaczął pakować ją w butelki. Tak zaczął się nowy oliwny rozdział. I właśnie o tym dzisiaj chciałem Państwu opowiedzieć. Żeby podpatrzyć zbiór oliwek, trzeba oczywiście na takowy natrafić. Czyli mówiąc w największym skrócie, połowa października. Wówczas on się zaczyna. Jak dobrze się zbiera oliwki? No, albo ręcznie, albo maszynowo, właśnie przy pomocy takiego urządzenia. Jaki rodzaj zbioru, to trochę zależy od ukształtowania terenu. Jeśli mamy bardzo strome nachylenie stoku, no to wówczas, nawet jeśli rozłożymy maty, a to jest konieczne, no to wtedy oliwki będą spadać. Wówczas trzeba zbierać je ręcznie. Ale co jest w tym wypadku najważniejsze? Najważniejsze jest to, że do dalszego przetworzenia wędrują tylko oliwki zebrane przez człowieka. Nigdy takie, które same spadną z drzewa, gdyż one się już do użycia nie nadają. Jak one wyglądają? No mają różny stopień dojrzałości. Zobaczcie, niektóre są całkowicie zielone, niektóre są takie czarnawe, a niektóre są mieszane, tu jakby sinogranatowe. Bywają też takie, które mają czerwonawą barwę. One wszystkie powędrują do tłoczni, ale zdrowe. Zebrane oliwki powinny jak najszybciej trafić do tłoczni. Bardzo ważne jest, jak się je do tej tłoczni transportuje. Zobaczcie, to są przewiewne skrzynki. Dzięki temu jest dostęp powietrza. Gdyby wsadzić oliwki do worków, a już nie daj Bóg do worków plastikowych,
one by się tam zaparzyły, zakisiły. Te drzewa, które widzieliście w Oliwnym Gaju, należą do odmiany Frantoio. Tak samo zresztą nazywa się tłocznia oliwy po włosku. Zwróćcie uwagę jeszcze raz na ich kolor. Większość z nich to są oliwki zielone. Ten kolor zależy od stopnia dojrzałości. I właśnie Włosi wpadli na doskonały i innowacyjny pomysł, mianowicie taki, by tłoczyć oliwę głównie z zielonych oliwek, czyli jeszcze niedojrzałych. Dlaczego? Bo właśnie oliwki, jak są jeszcze niedojrzałe, to zrobiona z nich oliwa ma ów charakterystyczny, pikantny, trawiasty smak i aromat. I ma też w sobie znacznie więcej przeciwutleniaczy. Gdyby zrobić wszystko z oliwek wyłącznie takich, czyli dojrzałych albo jeszcze bardziej dojrzałych, już lekko pomarszczonych, to ta oliwa nie miałaby tego, o czym przed chwilą mówiłem. Są oczywiście kraje na świecie, czy też regiony, Grecja, Dalmacja, gdzie wolą robić oliwę z oliwek dojrzałych. We Włoszech ta tradycja jeszcze obowiązuje, w Ligurii na przykład, ale tutaj już od dawna nie. Te zebrane oliwki wędrują do takiej maszyny. Ta maszyna nie tylko oliwki myje, ale również odziera je z listków i resztek gałęzi. Cały proces od początku do końca trwa 40 minut i odbywa się bez dostępu powietrza. Żeby można było mówić o oliwie tłoczonej na zimno, maksymalna temperatura tego procesu to 27 stopni Celsjusza, rzecz jasna. A tylko oliwa tłoczona na zimno zachowuje najwyższe wartości nie tylko smakowe, ale również odżywcze. Dosłownie kilkanaście metrów stąd oliwki przyjechały, tam je ta maszyna przebiera, a tutaj cieknie złoto. To już jest gotowy produkt. Jedyne, co jeszcze można z tym ewentualnie zrobić, to poddać procesowi filtracji, ale o tym w bardziej sprzyjających dźwiękowo warunkach. To jest oliwa filtrowana, a to jest oliwa niefiltrowana. I widać wyraźne różnice w ich szacie zewnętrznej. Ta niefiltrowana nie jest po prostu przezroczysta. Dlaczego? Dlatego, że w niej pływają takie mikrooliwne frakcje. No po prostu te oliwne drobinki, które powstają w trakcie procesie tłoczenia, w niej pozostają i jeśli chcemy się ich pozbyć, to wówczas proces filtracji uruchamiamy. Która z nich jest lepsza? No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba wprzódy wyjaśnić, jak długo można oliwę przechowywać, pod warunkiem, że się ją dobrze przechowuje. No, zbiory oliwek są co roku, więc najlepiej byłoby korzystać z oliwy po prostu w tym przedziale, co rok zbieranej, ale ona, jeszcze raz powtarzam, jeśli jest dobrze przechowywana, i mówię teraz o oliwie filtrowanej, przez rok się nie zepsuje, ale osłabnie jej zarówno zapach, jak i smak. Natomiast oliwa niefiltrowana, która kiedy zaraz z Frantoio, czyli z tłoczni ją weźmiemy, wydaje nam się czymś genialnym, cudownym i pachnącym jak perfumeria, gdy stoi w butelce, to na dole zbiera się osad. Właśnie osad z tych mikrooliwek. I ten osad po jakimś czasie, krótszym niż rok, zaczyna fermentować. Zatem wniosek stąd taki. Jeśli jesteśmy we Włoszech, jeśli są zbiory oliwek, jeśli tłoczą oliwę, to
kupmy sobie niefiltrowaną, weźmy ją do domu, ale jak najszybciej zużyjmy. Jeśli natomiast kupujemy oliwę w Polsce, w sklepie, z półki i mamy oliwę niefiltrowaną, nie wiemy, kto ją zrobił, nie wiemy, jak długo ona na tej półce stoi, nie wiemy, w jakich warunkach była przechowywana, to zawsze lepszym wyborem jest oliwa właśnie ta, czyli filtrowana. Nagadałem się, a teraz muszę zwilżyć gardło. Oliwą, rzecz jasna. Szanowni Państwo, oto wnuk Ceferino Moniniego, również Ceferino Monini, który dzisiaj dzierży stery firmy. Ceferino, che cosa vuole dire per te olio di oliva di qualità? Olio di oliva di qualità è la storia della nostra famiglia, Sì. perché nasce con Zeffirino Monini Senior, mio nonno, passa per mio padre Giuseppe Monini e oggi porto io il testimone della responsabilità della qualità in Monini. Io sono Zeffirino Junior. Qualità è fondamentale perché se ami il prodotto olio extravergine di oliva sai perfettamente che il gusto, il sapore, l'intensità delle fragranze, quindi la pungenza, il leggero amaro, sono delle condizioni fondamentali perché l'olio extravergine di oliva sia di qualità, di quella qualità che fa molto bene alla salute, perché ha dentro un contenuto di componenti, come vengono chiamati minori, che sono nutraceutici e quindi fanno bene alla nostra salute. Drodzy Państwo, tak, tu chodzi o zdrowie, ale również chodzi o smak. A jeśli smak idzie w parze ze zdrowiem, to mamy w tej kategorii po prostu produkt doskonały. Grazie mille. Kupując 100 000 hektarów gajów oliwnych, można oczywiście teoretycznie zostać światowym oliwnym graczem, no ale to jest niemożliwe, no choćby dlatego, że nie ma takiej ilości gajów oliwnych na sprzedaż. Ale zakładając hipotetycznie nawet, że można by było kupić taki areał, no to trzeba by byłoby mieć ogromną ilość tłoczni, bo tak wielka ilość oliwek, jeśli czekałaby w kolejce do tłoczni jednej, czy też nawet kilku, to by sfermentowała. Oliwki nie mogą długo czekać na wytłoczenie. Ale jest i inny sposób, na który wpadła rodzina Monini. No właśnie dzięki temu mogła ona zostać światowym oliwnym graczem i dostarczać swoje ustandaryzowane produkty na półki wielu krajów. O co chodzi? No, nie trzeba mieć takich wielkich areałów. Wystarczy kupować oliwę od najlepszych producentów, często niezbyt dużych, a potem ją kuparzować, robić dokładnie to samo, co robią na przykład domy szampańskie. No przecież one mają bardzo często niewielkie winnice. Zatem one kupują grona, a potem z tego robią szampana, a w tym wypadku Monini kupuje oliwę i następnie tę oliwę kuparzuje. Kuparz, coś, co znamy również z winiarstwa. No przecież na przykład tak samo działają negocjanci w Bordeaux. Chodzi o to, by tak zmieszać, czyli stworzyć kupaż różnych odmian oliwy z różnych regionów pochodzących, by uzyskać zawsze świetny produkt. Mam przed sobą coś, co służy do degustacji oliwy. Degustacja oliwy odbywa się w ciemno. Dlaczego w ciemno? No dlatego, że nie jest ważny kolor oliwy dla jej jakości. To nie ma znaczenia, czy ona jest jaśniejsza, ciemniejsza, jakie odcienie zieleni ma. Liczy się smak. Kolor jest tylko ważny w jednym wypadku. Jeśli mamy takie czerwonawe w oliwie refleksy, oznacza to, że oliwa jest utleniona.
albo stara, albo była źle przechowywana, czyli przechowywana z dostępem do światła. Światło oliwie szkodzi, dlatego też oliwy są sprzedawane, a przynajmniej powinny być sprzedawane w butelkach, które nie są przezroczyste. To je chroni przed dostępem promieni słonecznych. No mam tutaj próbki różnych odmian z różnych regionów pochodzące. Coratina to jest odmiana oliwek z Apulii albo też Puli, jeśli wolicie, i pokażę Wam, jak się oliwę próbuje. Oczywiście, gdybym był tutaj oliwnym kiperem, to nie widziałbym, jaki kolor ona ma, dostałbym taką próbkę, czyli zamkniętą. I co teraz trzeba zrobić? Teraz trzeba tym naczyniem nieco potrząsnąć. Oliwa powinna mieć 20 mniej więcej, może ciut więcej stopni, by najlepiej smakowała. No i tak jak w wypadku wina, najpierw nos. Co z reguły wyczuwamy w nosie w wypadku wąchania oliwy? No, trawiastość, trawę albo świeżo ściętą, albo już taką zleżałą. Wyczuwamy nuty orzechowe, migdałowe. To wszystko tutaj jest, ale dominuje właśnie ta zieloność. I teraz każda oliwa powinna mieć, choć w różnym natężeniu, mówimy oczywiście o oliwie z pierwszego tłoczenia, nie tylko trawiasty, ale również gorzkawy i pikantny smak, ponieważ ta goryczka świadczy o tym, że oliwa ma w sobie antyutleniacze, polifenole. Jeśli oliwa nie jest lekko gorzkawa, to wówczas antyutleniaczy nie ma. My nie jesteśmy oswojeni z gorzkim smakiem, gdyż kojarzy nam się od wieków z tym, że gorzka jest trucizna, ale w tym wypadku ta pikantność i ta gorzkawość jest niezwykle pożądana. I teraz, no jeszcze gadam, bo za chwilę nie będę mógł, trzeba zrobić to, co robi się przy degustacji wina. Wziąć spory łyk do ust i wciągnąć powietrze. Receptory smakowe mamy na całym języku, a oliwa musi ten język swoim całunem objąć. W dodatku ona jest gęstsza niż wino, więc więcej powietrza. To jest jeden z tych momentów, kiedy nie tylko możemy, ale nawet musimy siorbać całkowicie bezkarnie. Więc jeśli mama Wam mówi, a macie 6 lat, nie siorb, to powiedz mamie, chcę być degustatorem oliwy. I wówczas robicie tak, bezkarnie. Pierwszy smak i teraz to, co w gardle. Tak, drapie, jest pikantność. Taka oliwa w postaci czystej dla wielu odbiorców u nas mogłaby wydawać się zbyt pikantna. Coratina dla mnie ekstra, ale dlatego też się ją miesza. No, oczywiście oliwę się wypluwa tak jak wino. Pozwolicie, że wezmę jeszcze łyka i wypluwał nie będę, a swoją opowieść będę kontynuował już przy innym stole. Tutejsza kuchnia jest taka sama jak ten krajobraz, czyli wiejska, prosta, niezmienna od wieków i oparta, jak to prawie wszędzie we Włoszech, o najlepsze produkty. Jednym z tutejszych produktów, znanych powszechnie w całym kraju, jest soczewica. I właśnie na jej bazie zrobię Wam teraz coś, co z powodzeniem możecie i w Polsce zrobić. Całość zaczyna się od procesu smażenia i tutaj trzeba z całym naciskiem obalić pewien mit. Otóż są tacy, którzy twierdzą, że oliwa z pierwszego tłoczenia nie jest produktem dobrym do smażenia. No oczywiście, że tak nie jest, ponieważ nie mówimy teraz tutaj o punkcie dymienia.
bo to już jest moment, kiedy tłuszcz każdy się pali po prostu i dymi. Chodzi o tak zwany punkt krytyczny, czyli coś jeszcze niewidoczne dla oka, kiedy to wysoka temperatura sprawia, że w tym tłuszczu wytwarzają się różne szkodliwe dla człowieka substancje. Otóż czymś, co teoretycznie ma największą odporność na temperaturę, jest tłuszcz palmowy, ale tłuszcz palmowy jest tłuszczem nasyconym, więc z definicji nie działa na nasz organizm dobrze. Kolejny bardzo odporny na temperaturę wyrób to olej arachidowy, no ale to również jest olej rafinowany. Na trzecim miejscu mamy oliwę. Oczywiście oliwa extra virgin jest stosunkowo drogim produktem, no ale można równie dobrze smażyć na oliwie po prostu rafinowanej. Natomiast z punktu widzenia zdrowotnego to nie ma żadnego znaczenia. Oliwa z pierwszego tłoczenia jest tak samo dobra jak oliwa nie z pierwszego tłoczenia w sensie odporności na temperaturę, a dodatkowo ma w sobie mnóstwo przeciwutleniaczy. Więc teraz oliwa już na patelni, wziąłem Classico i teraz najpierw cebula. Temperatura niezbyt wielka, ponieważ to ma się nie zrumienić. I zaraz po cebuli tutaj znajdzie się na patelni pancetta, czyli surowy, wędzony, dojrzewający boczek. Dajmy temu chwilę. Kawałki pancetty zrobiły się niemal szkliste, ale nic jeszcze nie jest rumiane. No, to znaczy, że dodajemy kolejne rzeczy. Odkładamy tymianek i rozmaryn. On tutaj znajdzie się za chwilę. Teraz drobno posiekane marchewka oraz seler naciowy. To jest zestaw obowiązkowy w wielu włoskich daniach. Wiele sosów do pasty tak się przyrządza. Mnóstwo rzeczy ma w sobie cebulę, seler naciowy i marchewkę. Jeszcze jedna ważna uwaga. Ja użyłem Classico z pierwszego tłoczenia, gdyż to zostanie, bo to będzie sos, czyli zostanie ten oliwny smak w środku. Jeśli chcecie coś usmażyć tylko i nie chcecie mieć smaku oliwy, no to po prostu bierzecie rafinowaną. Nie tylko dlatego, że jest tańsza, ale neutralna smakowo. Mnie zależy na smaku oliwnym. No jakże w tym miejscu ten smak bez oliwy mógłby się obejść. Teraz pora na rozmaryn i tymianek. Pamiętajcie, że miejscowe dania nie są przeperfumowane. Tutaj w kuchni obowiązuje raczej wiejska skromność, więc trochę rozmarynu, nieco tymianku. Też postaram się oberwać same listki, żeby nie trzeba było potem wypluwać łodyżek. Dobra, jeszcze odrobinka. 2 liście laurowe, one tutaj obok mnie leżą. I co teraz? Teraz dodajemy do środka nieco czosnku. Można to było zrobić wcześniej, ale chciałem być pewien, że on się nie przypali. Maksymalny ogień i coś, co się pojawia i znika. Pojawia się, znika fizycznie, ale jego smak pozostaje, czyli czerwone wino. Więc teraz wlewam tutaj solidną szklankę wina i czekam, aż ono wyparuje, ale mogę za chwilę, zrobię to teraz. Dodaję do środka jeszcze jedną rzecz, mianowicie koncentrat pomidorowy, ale to jest coś w rodzaju już gotowego sosu. We Włoszech wszędzie, a u nas gdzieniegdzie można kupić coś, co nazywa się le verdurine i jest połączeniem pasty pomidorowej z koncentratem, z przecierem z innych jarzyn. No więc dodatkowo nuta selera, nuta cebuli i nuta marchewki. To jest również żelazny produkt przy robieniu sosów do makaronów. I teraz czekamy, aż wino zniknie i wszystko się ładnie połączy. Czas na soczewice. W wielu przepisach
Twierdzą, że należy ją wcześniej moczyć, ale zobaczcie, jakie to są maleństwa. No, groch by oczywiście tutaj nie zmiękł, fasola też nie, ale soczewica zmięknie. Więc wystarczy jej wsypać tyle, pamiętając, że ona pęcznieje, no i uzupełnić to albo wodą, albo, jeśli chcemy, by rzecz była jeszcze lepsza, wywarem jarzynowym. I co teraz? No teraz czekamy, aż to wszystko zmięknie po prostu i w razie potrzeby dolewamy wody albo bulionu, jeśli mamy. Czuwamy w każdym razie. Od momentu wrzucenia soczewicy minęło mniej więcej pół godziny, no więc trzeba całość sprawdzić. No bo tu będzie jeszcze jeden bardzo ważny składnik dodawany, ale by go dodać, soczewica powinna już trochę zmięknąć. Tak, ona jest, powiedziałbym, al dente, ale będzie miększa. Czuję też, że należy się temu trochę soli, trochę, bulion był solony, panceta jest dość słona, no i całkiem sporo świeżo zmielonego pieprzu, ale to nie są te rzeczy, o których mówiłem w kontekście tego jeszcze jednego składnika. To są mianowicie miejscowe kiełbaski. Bardzo ważne we włoskiej kuchni, no bo wystarczy mieć jedną taką kiełbaskę, naprawdę jedną, wyjąć to wszystko z osłonek i już mamy sos do makaronu. Wystarczy wnętrze tej kiełbaski podsmażyć z odrobiną pomidorów, z ostrą papryczką, a w tym wypadku będziemy to kroić w kawałki i dodawać, żeby tam doszło, żeby się ugotowało, to są kiełbaski surowe. No i teraz bardzo ważne wyjaśnienie werbalne. Po polsku mówi się często oliwa z pierwszego tłoczenia. Ja też takiej terminologii użyłem, byście mnie Państwo zrozumieli, byście wiedzieli, o co chodzi. Tymczasem tak naprawdę powinno się mówić oliwa dziewicza. No niemal każda oliwa jest z pierwszego tłoczenia, gdyż oliwę tłoczy się tylko raz. Natomiast jeśli ta wytłoczona pierwszy raz oliwa dziewicza ma wady, to wówczas pozbawia się ją w procesie rafinowania koloru, smaku i zapachu. No i mamy wtedy oliwę rafinowaną, taką, która jest idealna do smażenia w wysokiej temperaturze, ale zostaje jeszcze po tym procesie tłoczenia dziewiczej oliwy, zostaje taka pulpa, taka oliwna miazga i to można jeszcze raz wytłoczyć. I z tego produkt pochodzący nazywa się po włosku olio di sanza di oliva, czyli no niejako oliwa drugi raz tłoczona. Stąd nasza terminologia. Oliwa z pierwszego tłoczenia i oliwa z drugiego. Ale tak naprawdę jest oliwa dziewicza i cała reszta. Ponieważ jesteśmy we Włoszech, zatem zieloność, sałata jest niezwykle istotnym elementem stołu. Mieszanka różnych sałat, pomidory, radicchio, niesłusznie w Polsce nazywane radicchio, najświeższe, ale trzeba do tego zrobić winegret. Winegret z najlepszej oliwy. No tutaj, ponieważ mamy mnóstwo innych komponentów smakowych, więc użyłem, jak wiecie, Classico, która nie jest aż tak intensywna w smaku jak ta oliwa. To jest DOP, czyli Denominazione Origine Protetta, czyli chronione geograficzne pochodzenie. Oliwa wyłącznie z Umbrii. Intensywna niezwykle, a tutaj ona będzie grała główne smakowe skrzypce, bo tylko sok z cytryny, sól, pieprz, oliwa i zieloność. No więc winegret, już Wam to tłumaczyłem wiele razy, ten taki najbardziej archaiczny, bez octu, tylko sok z cytryny zamiast octu, zaraz w nim rozpuszczę sól, a potem będę do tego wlewał oliwę, by osiągnąć gładką emulsję. Przez łapy mam naprawdę czyste, chodzi o to, by pestki zostały tutaj. Wek. Chodzi właśnie o osiągnięcie tej idealnej emulsji. To nie jest rzecz tylko estetyczna. Chodzi o to, by to wszystko równo okryło sałatę. Zatem by nie była osobno cytryna albo też ocet i osobno oliwa. To musi być jedność. Sól się rozpuściła i
emulsja gładka. Zaraz kończymy. Sałata gotowa, wymieszana, doprawiona również pieprzem. No i to też gotowe. Soczewica wchłonęła cały płyn. Podam Wam to tak, jak podaliby w Umbrii, czyli raczej na talerzu głębokim, w talerzu głębokim, a nie na płaskim. No i to jeszcze nie wszystko, no bo trzeba wykończyć dzieło. Trzeba je wykończyć zgodnie z logiką tej ziemi i zgodnie z logiką tej kuchni. I nie mówię tutaj o wyczyszczeniu talerza, jeśli coś nam kapnęło. Mówię teraz o tym. Mianowicie wiele dań tutaj traktuje się właśnie w ten sposób. Gran frutato jeszcze. I moi drodzy, mamy niejako tutto completo. Mamy tutaj całe piękno tej ziemi. Tak, oczy Was nie mylą. To rzymski łuk. Bo wszystko to, co widzieliśmy, ten mikroświat, toczył się w promieniu 15 góra kilometrów od tego miejsca. To jest Spoleto. Miasto niezwykle starożytne. No i jeszcze przez chwilę będziemy nim oczy cieszyć. Życie tutaj toczy się niezmiennym, ustalonym rytmem. Ludzie, wszystko jedno, czy zajmują się uprawą oliwek, uprawą ciecierzycy, albo też soczewicy, czy też czymkolwiek innym. Kiedy słońce, tak jak teraz, chyli się ku zachodowi, wypijają swoje pierwsze aperitivo, ponieważ zbliża się pora kolacji. A na tym świecie, jak wiadomo, są rzeczy ważne, ważniejsze i najważniejsze. A cibo buono, czyli dobre jedzenie, to rzecz najważniejsza. No i najważniejsza wiadomość dla Was. Ze Spoleto i z Umbrią jeszcze się nie rozstajemy.